Który z premierów byłby najlepszy w ringu? Kazimierz Marcinkiewicz czy może Jarosław Kaczyński? Macie się kochać. Cóż za debilny, cóż za głupi pomysł. Czy Andrzej Duda jest demokratycznie wybranym prezydentem? O tym między innymi będzie w tym wydaniu programu w telegraficznym skrócie. Dziękuję patronom. Każdy może zostać patronem. Suby, dzwoneczki. Dziękuję. Czwartek, 25 marca, Maciej Orłoś. Zaczynamy. A zacznijmy od tego, że nie ogłaszam lockdownu. Natomiast ogłaszam koniec epidemii. Przynajmniej na najbliższych kilkanaście minut. Także usiądźcie sobie wygodnie, napijcie się czegoś, na przykład herbaty albo kawy i zapomnijcie, że od roku już walczymy z pandemią. Dziś o pandemii nie będzie ani słowa. Od teraz. Zaczynamy. Rząd ogłosił kolejne restrykcje. Żartowałem. Nic o pandemii. Zero. Zaczniemy od innej walki. Kazimierz Marcinkiewicz zmierzy się w ringu z Rafałem Collinsem. Rafał wraz z bratem Grzegorzem są osobowościami medialnymi i organizują charytatywną galę sportów walki, podczas której do wyczekiwanego starcia ma dojść. Nie do końca jest jasne, czy to będzie walka bokserska, czy MMA, czyli mieszanych sztuk walki, choć skłaniałbym się do MMA, co zresztą byłoby ciekawsze, bo MMA przewiduje nie tylko walkę na pięści, ale też różnego rodzaju chwyty, kopnięcia czy zejścia do parteru. Kim jest Kazimierz Marcinkiewicz, to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, ale na wszelki wypadek to zrobię. Kazimierz Marcinkiewicz to były nauczyciel matematyki i fizyki, były kurator oświaty, były wiceminister edukacji, były premier, były bankier, a w sferze prywatnej także były mąż słynnej Izabel. Niedawno wspomniałem, że w sportach walki sił próbuje polska premier. Chodziło o to, że w najnowszej odsłonie gry Tekken można grać postacią polskiej polityk. Niestety, wbrew moim nadziejom wyszło na jaw, że nazywa się Lidia Sobieska, a nie Beata Szydło czy chociaż Ewa Kopacz. Jest więc postacią fikcyjną, ale i tak pokazuje to, że w walce politycznej nie tak daleko do walki w ringu. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że w ławach sejmowych zasiadali kiedyś słynny pięściarz Jerzy Kulej czy mistrzyni świata w kickboxingu Iwona Guzowska. W ukraińskim parlamencie zasiada Witalij Kliczko. Miłośnikiem boksu był Andrzej Leper. Jest Łukasz Szumowski, a w rękawicach bokserskich widziany był nawet Donald Tusk. Tak więc Kazimierz Marcinkiewicz, premier Polski w latach 2005-2006, będzie walczył w ringu, stoczy walkę. No nieźle, naprawdę. Do czego to doszło? W jakim świecie my żyjemy? Mniejsza z tym, trochę luzu, panie Orłoś. Zamiast biadolenia lepiej wyobrazić sobie, jakby to było ciekawie urządzić turniej MMA premierów III RP, byłych i obecnego. Taki polityczny, premierowski fame MMA. Ewentualne spory polityczne mogliby wreszcie rozstrzygnąć raz na zawsze. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napierdala. Kto waszym zdaniem by wygrał? Piszcie w komentarzach. Moim zdaniem czarnym koniem byłby oczywiście Jarosław Kaczyński, który zresztą kilkanaście lat temu wygryzł ze stanowiska prezesa Rady Ministrów właśnie Kazimierza Marcinkiewicza. Jarosław Kaczyński, może niepozorny, ale opanowany, a zimna krew w ringu to po prostu podstawa. Zimna krew, opanowanie, taktyka, strategia, charakter. Jarosław Kaczyński. Co do walk, to obecnie trwa jedna bardzo zażarta. Powiem o niej później, ale niecierpliwym proponuję w tak zwanym międzyczasie sprawdzić, jak po hiszpańsku powiedzieć słaba wątpliwość. Jeśli ktoś nie zna hiszpańskiego, to podpowiadam, że najłatwiej skorzystać z translatora Google.
Ciekaw jestem też, jak skończy się walka billboardowa. Od tygodni w przestrzeni publicznej po oczach biją reklamy z sercami i hasłami Mam 11 tygodni oraz Kochajcie się, mamo i tato. Kosztującą dobrych kilka milionów złotych akcję Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar sfinansowała Fundacja Nasze Dzieci, Edukacja, Zdrowie, Wiara z Kornic na Śląsku. Pozornie nie ma powodu, by się do akcji przyczepić, tylko jakoś przypadkiem cała kampania zaczęła się wraz z publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wiele osób odbiera akcję billboardową jako emocjonalny szantaż, zwłaszcza, że Fundacja Skornic ma charakter mocno religijny. Organizacje Miłość Nie Wyklucza oraz grupa Stonewall skontrowały reklamy z hasłem Kochajcie się, mamo i tato billboardami z wezwaniem Kochajcie mnie, mamo i tato, zwracającym uwagę na problemy młodych, nieheteronormatywnych osób, które często nie są akceptowane przez rodziców. A tak swoją drogą, pomysł, żeby namawiać rodziców do pozostawania w związku bez względu na okoliczności jest naprawdę genialny. Kochajcie się. No ale my się nie kochamy. Kochajcie się. Macie się kochać. Ale rozkaz nic tu nie pomoże. No nie kochamy się. Kogo to obchodzi? Kochajcie się. Gałczyński już pisał o przymuszaniu do miłości. Więc wołam, czyż nikt nie pamięta, że wróbelek jest druh nasz szczery? Kochajcie wróbelka, dziewczęta. Kochajcie do jasnej cholery. Kochajcie się do jasnej cholery. No. Wygląda to więc na kolejną odsłonę sporu na linii prawica-lewica, a przecież jednych i drugich tak wiele łączy, że właściwie różnice nie mają większego znaczenia. Tak bym w każdym razie zrozumiał motywację posłanki Moniki Pawłowskiej, która ostatnio podjęła decyzję o opuszczeniu parlamentarnej lewicy i przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina. Krzysztof Śmiszek z Lewicy stwierdził, że Jarosław Gowin pozamykał siłownie i kluby fitness, więc pani Pawłowska postanowiła poszukać miejsca w partii, gdzie może poćwiczyć giętkość kręgosłupa. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Moim zdaniem chodziło o to, żeby być bliżej korytarza prowadzącego do studia TVP Info, bo jak tylko przeszła do prawicy, to pojawiła się na antenie naszego ulubionego programu W Kontrze, gdzie razem z Magdaleną Ogórek i Jarosławem Jakimowiczem wymieniali się żartami, a śmiechu było co niemiara. Rzeczywiście, no jakby było tak, ja mówię, kurczę, zaprośmy tą panią posłankę, powiedział. Bo powiem powiedział, jak po pani męsku, bo fajna kobieta. A propos korytarzy, ostatnio na drzwiach w korytarzu siedziby piłkarskiego Lecha Poznań pojawiła się kartka z charakterystycznymi 8 gwiazdkami. Pewnie nikt by się nie dowiedział, gdyby nie to, że czujne oko widzów wychwyciło ją na filmie opisującym pracę kierownika drużyny. TVP przytomnie zauważyło, że jak to tak, skoro klub dostaje pieniądze z tarczy antykryzysowej. Ja bym jeszcze przytomniej wyjaśnił pracownikom telewizji publicznej, że partie polityczne wypłacają pieniądze nie z własnego budżetu, ale z budżetu państwa, który jest naszą wspólną własnością. O kurwa! W każdym razie Lech Poznań szybko oświadczył tak. Lech Poznań nie angażuje się politycznie. Pracownicy i kibice Lecha, jak wszyscy Polacy, mają zróżnicowane poglądy także na politykę. Klub nie jest jednak miejscem do ich publicznego demonstrowania. Ja się tylko zastanawiam, komu przyszło do głowy, że polityczny wydźwięk ma hasło RTS albo ŁKS. Bo nie wiem, kogo tam akurat w Lechu najbardziej nie lubią. Temperatura wokół Lecha jest wysoka, ale nie tak jak w pobliżu wulkanu Fagradalsfjall na Islandii, który wybuchł kilka dni temu, a z krateru płynie gorąca lawa. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i nagrania turystów i miejscowych, którzy przychodzą popatrzeć na to spektakularne zjawisko. Niektórzy nawet na lawie grillują kiełbaski. My na sezon grillowy niestety jeszcze musimy trochę poczekać. No chyba, że wcześniej wybuchnie i u nas jakiś wulkan. Niestety u nas wybuchają tylko kolejne afery.
Do tej kategorii należałoby zaliczyć tę związaną z prezydentem Dudą. To właśnie ta walka, o której wspomniałem wcześniej. Walka o jego dobre imię. Prokuratura postawiła zarzut znieważenia prezydenta pisarzowi Jakubowi Żulczykowi. Żulczyk kilka miesięcy temu pisał na Facebooku o reakcji naszej głowy państwa na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o to, że Andrzej Duda nie pogratulował Joe Bidenowi wprost, bo prawdopodobnie nie chciał się narazić Donaldowi Trumpowi. Żulczyk napisał wtedy, cytuję, Andrzej Duda jest debilem. No i teraz grożą mu za to nawet 3 lata więzienia. O sprawie napisały media na całym świecie, dzięki czemu poza Polską ludzie dowiedzieli się, że Andrzej Duda jest delikatnie mówiąc brzydko nazywany przez rodaków. No właśnie, Andrzej Duda. This is Antek Orłoś i jego propozycja muzyczna w dzisiejszym programie. Witam Państwa serdecznie. Dziś w dziale muzycznym największy z naszych rodaków, człowiek wielu talentów, ulubieniec tłumów, miłośnik lasów. Prezydent Andrzej Duda, czyli PAD w utworze This is No Problem. This is, I can tell you, this is very, yes, this is, I can tell you, this is, yes, this is, I can tell you, this is very, yes, this is, I can tell you, this is really... O, no nie wiem, czy ktoś nie pójdzie siedzieć za ten teledysk. Naprawdę, panowie, stąpacie po cienkim lodzie. Trzeba być debilem, żeby wymyślić taki utwór. Naprawdę, jakby to powiedzieć najlepiej, naprawdę dno. Podobny problem jak Jakub Żulczyk mają licealiści z Wielkopolski, którzy w czerwcu ubiegłego roku spotkali się na zakrapianej imprezie plenerowej w Sulmierzycach niedaleko Krotoszyna. Podczas zabawy mieli krzyczeć Dudę. Jak pisze Gazeta Wyborcza, jedna z osób uczestniczących w imprezie powiadomiła o tym swoją mamę, która jest miejscową działaczką PiS, a ta zainteresowała sprawą prokuraturę, w efekcie czego 3 osoby stanęły przed sądem. 3 osoby stanęły przed sądem. I dobrze. Sędziowie w Polsce mają mało roboty, a sprawy są rozstrzygane tak szybko, że ludzie nie nadążają po prostu popełniać nowych przestępstw. A tak serio, to do wyborów jeszcze dużo czasu i jeśli partia rządząca będzie tak mocno zrażać do siebie ludzi spoza własnego elektoratu, jak to robi od 5 lat, to obawiam się, że sądy i prokuratury w sprawach znieważania głowy państwa będą miały mnóstwo roboty. Po prostu mnóstwo roboty. I to by było na tyle, jak mawiał przed laty profesor mniemonologii stosowanej Jan Tadeusz Stanisławski. Zachęcam do publikowania komentarzy na YouTubie i Facebooku, a może wkrótce także na nienazwanym jeszcze innym portalu społecznościowym. W końcu Donald Trump ogłosił, że skoro te najpopularniejsze go zablokowały, to założy własny. W telegraficznym skrócie nie ma jeszcze na Albikli, ale u Trumpa? Kto wie? Widzimy się już w niedzielę. Zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.